Cześć, witam wszystkich na kanale Electric Queen. Ja mam na imię Daria, jeżeli jeszcze się nie znamy. A w dzisiejszym odcinku naprawiam pada do Xbox 360, który nie działa, nie włącza się. Zapraszam serdecznie do oglądania. I nie zapomnijcie o piciu, paluszkach, przekąskach i kliknięciu subskrybuj. No dobrze, moi drodzy, kochani widzowie, zróbmy sobie takie oględziny zewnętrzne pada, troszeczkę zakurzony, przybrudzony, ale zobaczcie, gałki nie są wytarte, jeszcze są te kropeczki niepowycierane. Gniazdo tutaj wygląda w porządku, no tutaj jest brudny, tutaj przy tych klawiszach LBRB widać, że tutaj brud jest w środku. Nie jest nigdzie połamany, troszeczkę porysowany, ale jego stan oceniam na dobry plus, powiedzmy. Jak go wyczyścimy, to będzie nawet lepiej wyglądał. Zakupiłam go bez tego koszyka na baterię. No tu troszeczkę zakurzony. Tak jak mówię, nigdzie nie jest połamany, wszystkie śrubki na miejscu. Także zaraz sobie tutaj koszyczek przyniosę, załaduję baterię i odpalimy sobie go na programie testującym do padów. Ok, znalazłam koszyczek, a niestety w kolorze białym. Gdzieś mam w czarnym, ale teraz na szybko to nam wystarczy do testów. Także zakładamy. Tu mam do komputera odbiornik, nadajnik, żeby sparować. Aha. Czyli faktycznie pad nie załącza się. Na chwilę jest moc i za chwilę się wyłącza całkiem. Także nawet nie ma możliwości sprawdzenia, czy inne przyciski i wszystko działa, ponieważ on się nie odpala. Zobaczcie. Kermit jest zazdrosny bardzo o Gonza. Tak mnie Kermit zdenerwował, że źle podpięłam mikrofon i nagrało mi się bez dźwięku. Część filmu będzie zatem z komentarzem. No to zaczynamy, rozkręcam pada. Okazało się, tam potrząsłam tym padem, że tam coś lata w środku. O, i okazało się, że tam kawałek plastiku gdzieś był ułamany. No ogólnie pad, jak widzicie, w środku jest bardzo przyzwoicie, wygląda. Nie ma tam żadnych włosów, brudu. Czyściutko tam jest. Grzybki też w bardzo dobrym stanie. Tu jest trochę takiego białego nalotu z przodu i z tyłu. Także przechodzimy sobie pod mikroskop i tutaj robię oględziny już pod mikroskopem. Tak, zaczynam tutaj od tego gniazda. Tu wszystko wygląda w porządku. Nie widać żadnych zacieków, uszkodzeń. I tutaj się zatrzymujemy na analogu. Możecie zobaczyć, w jakim dobrym stanie jest ten analog. Tam w środku nie ma żadnego kurzu, żadnego brudu. Naprawdę wygląda jak nowy. Prawy analog również.
Wszystko wygląda wręcz, bym powiedziała, idealnie. No i później tutaj sobie sprawdzamy, tutaj czy przy przyciskach nie ma żadnych uszkodzeń. Tutaj wszystko też wygląda, zobaczcie, w porządku. Tutaj krzyżak, przyciski od krzyżaka. Też to wygląda dobrze. Ale tutaj już lekko po prawej stronie, zobaczcie, wyłania się jakieś zacieki. Widać, że tutaj się coś rozlało. I tutaj jesteśmy przy lutowaniu, gdzie są przylutowane sprężynki od baterii. Ja sobie tak patrzę tutaj, że te sprężynki, czy one nie są źle przylutowane, bo tutaj widzicie, tak jakby był świeży topnik. Przy tych lutowaniach sprężynek, a sprężynki, jak patrzyłam, to są naprawdę też w idealnym stanie. I tak podejrzewałam, że mogło być tak, że się, słuchajcie, wylała bateria na te sprężynki. I wtedy sprężynki takie są zazwyczaj zardzewiałe i uszkodzone. Często nawet odpadają, te luty są wyżarte, ale tu jakby ktoś dosłownie przylutował nowe sprężyny. No nie jestem tego na 100% pewna, ale tak to wygląda. Może właśnie to było przyczyną, że ktoś przelutował te sprężyny, ponieważ myślał, że tutaj coś, ten pad nie załącza się właśnie z tego powodu. Ale tak jak mówię, nie jestem na 100% pewna, czy tak jest to oryginalnie, czy to było wymieniane. Bo jak widzicie, te sprężynki wyglądają, są w stanie idealnym, tak jak nówki sztuki. No i ja sobie tutaj postanowiłam zobaczyć, czy one są dobrze przylutowane. To już na oko wygląda to, że one są dobrze przylutowane, mocno. Taki tu właśnie ten test, czy oby tam to wszystko się dobrze trzyma. I zobaczcie tutaj wyżej, już widać jakieś ślady ingerencji, jakiegoś, podejrzewam, jak to zazwyczaj bywa w przypadkach zalania. Bo widać, że tutaj ewidentnie dwie ścieżki są napuchnięte. Coś tam właśnie jest przyklejone. Jakiś paproch taki. No i widać, że tu się coś wydarzyło na tych ścieżkach. I tutaj widać właśnie ewidentnie, że tu coś się wydarzyło. No i tu patrzę, że te ścieżki są całe. Najgorsze są te pod gniazdem, ale widać, że tu się coś wylało. Widzicie taki biały nalot z prawej i z lewej strony. Także tutaj na pewno coś się wydarzyło. Do obczyszczenia tej ścieżki zwykłego takiego pilniczka, tylko że on nie ma taki specyficzny kształt i on jest dosyć pomocny właśnie przy czyszczeniu ścieżek. Czyli zdrapuję sobie te uszkodzone ścieżki, zdrapuję tą pierwszą warstwę, żeby zobaczyć, jak to wygląda pod spodem. No tak, a teraz padłam na pomysł, że, bo widzę tutaj
akurat, że mogę sobie zmierzyć, czy jest przejście na tej ścieżce grubej, którą zaczęłam czyścić. Tylko sobie tutaj widzę, postanowiłam troszeczkę posprzątać wcześniej. O właśnie, tu jest ten punkt, ta przelotka sobie idzie, zobaczcie, tu i tu do góry. I to sobie mogę zobaczyć po prostu, czy pomiędzy jedną a drugą przelotką będzie przejście, czyli czy jest połączenie. No i tu już musicie mi na słowo uwierzyć. Tutaj sygnał jest, przejście jest, ale to bardzo mocno musiałam dociskać tą płytkę i on był taki przerywany, nieciągły. Także tutaj ewidentnie ta ścieżka jest uszkodzona. Następnie chciałam sobie sprawdzić tą drugą ścieżkę, którą widzicie, ale ona idzie jakby pod analogiem. No i ciężko było mi tu wycyrklować, która to jest, żeby to sprawdzić. Ona na pewno idzie pod analogiem i wydawało mi się, że ona gdzieś będzie właśnie tu wychodziła. Ale to tak jak mówię, no pod analogiem jak jest, no to ciężko jest zobaczyć, więc postanowiłam, że sobie tego analoga tak czy inaczej odlutuję, żeby zobaczyć, czy ewentualnie też tam nie ma jakiegoś uszkodzenia. No dobra, czyli zabieram się po prostu za odlutowanie tego analoga. No tak, tutaj się okazało, że mój odsysacz jest zapchany. Nie jestem jak zwykle przygotowana do pracy. Dobra, analog wyciągnięty. Analog zdemontowany, czyli wracamy pod mikroskop i zaraz zobaczymy, gdzie szła ta ścieżka. Tak, jednak wychodzi na to, że ona idzie sobie centralnie pod analogiem i idzie do przelotki, która była właśnie jeszcze pod analogiem, czyli nie było szans ją tutaj zmierzyć. Ale ona jest w porządku, jak widzicie, ta ścieżka cała. Dobra, teraz sobie drugi raz mierzę. I tak jest jak poprzednio, ta pierwsza ścieżka, ona przerywa, bardzo muszę mocno przycisnąć, żeby cokolwiek było słychać, żeby było takie ciągłe piszczenie. I później sobie tą drugą ścieżkę też zmierzyłam i dokładnie było to samo. Dobra, tutaj się zabieram oczywiście już do obczyszczenia tych uszkodzonych miejsc, napuchniętych takich, zobaczcie, tu sobie skrobię wszystko. No i postanowiłam, że sobie jeszcze wyskrobię jedną ścieżkę wyżej nad tą uszkodzoną, bo ona tam też troszeczkę jest uszkodzona. Tutaj widać, że jest ta ścieżka, którą właśnie czyszczę. To się okazało, że ona nie ma tu przerw żadnych jeszcze.
Także jeszcze jest, tak jakby powiedzieć, czynna ma przejście. Natomiast te dwie cienkie na górze już wyglądają gorzej. Tu jest ewidentnie przerwa, czyli ścieżka jest przerwana. No i tutaj możecie na przybliżeniu zobaczyć, że tam jest wyżarta ta ścieżka. Dziura jest. Dziura jak nic. No i tutaj już bardzo dobrze widać, że dwie ścieżki są przerwane. I tak to wygląda po oczyszczeniu. Dobra, teraz sobie to odszynuję sobie te ścieżki. No i tu postaram się zrobić na tych dziurkach taki mostek z cyny, ponieważ te dziureczki są bardzo małe. Na jednej mi się udało zrobić, teraz robię drugi mostek. Zbieram nadmiar cyny. I ostatnie poprawki.
I tak to wygląda finalnie. Jeszcze sobie tutaj sprawdzam przy tych dziurkach, czy wszystko jest ok, czy jest przejście, czy jednak jest to dobrze połączone. Tutaj czy nie ma zwarcia, to jedna z drugą ścieżką. No i dobra, słuchajcie, złożyłam sobie bez tego analoga, żeby zobaczyć, czy to zadziała. Także tylko tak, aby przetestować. Nawet tam nie zabezpieczyłam jeszcze tych ścieżek. I zobaczcie, już padzik się nie wyłącza. Czyli wygląda na to, że te uszkodzone ścieżki były przyczyną właśnie tej awarii. Tak, moi drodzy, teraz sobie zabezpieczymy. Zabezpieczymy sobie te moje ścieżki. Chwilę trzeba poczekać, aż to się utwardzi. Za dużo sobie wyciapałam tego, za dużo sobie wyciapałam tego, szkoda. To dosłownie kropeleczka malutka by wystarczyła. Ciekawe, czy już palcem podotknę. No ale już jest zrobione. No dobra. Tu jest zabezpieczone. To jest zabezpieczone, więc można się zająć analogiem. No nie, tutaj nóżka mi nie weszła. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Nie wierzę. To nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień, kochani. Za utrudnienia i brak profesjonalizmu bardzo przepraszam. Tak się wszystko pięknie, spokojnie zaczęło. Przecież czuję, że tutaj nie ma nóżki, no. Tak, już mi się zapycha odsysacz. Ale dawaj, dopóki jest ciepłe. Mi się złamała ta nóżka od potencjometru. Wygięła się, całe szczęście, bo już bym się wkurzyła mocno. A taki głupi błąd, wiecie. Taki głupi błąd. Dobra, prostuję.
Dobra, jest. Nie skręcam go. Słuchajcie, nie skręcam go, bo chcę go jeszcze sprawdzić, żeby go nie skręcać i nie rozkręcać. Włącza się ładnie, także idziemy zobaczyć na test. Idziemy zobaczyć na test. No dobra, jest tym spadem moim, jeszcze nie skręconym. Czyli tak, tu już jest ok. Parujemy. Dobra, niby się sparował. Dobra, i teraz patrzymy tu. Tą reklamę pykniemy i lecimy. Tu jest bardzo dobrze. Tu jest good. Analogi. Nie, na analogii były w bardzo dobrym stanie i tu też jest ok. Krzyżak. Nie no, słuchajcie, wszystko jest everybody jak ma być. Wibracja. A, tu jest wibracja. Działa. Czyli działa. Paruje się, przyciski wszystkie działają. Także padzik naprawiony. Jeszcze go doczyszczę, poskręcam go, bo ja go tylko tak, wiecie, przetarłam, ale czuję, że jeszcze musi być bardziej domyty. No i naprawiony. No co tu dużo mówić. Dobrze, koniec już tego chwalenia. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie do końca i zapraszam oczywiście na następne moje materiały. Pa, pa, pa!